Mam, proszę. Jest. Dobra, słuchajcie, zaczynam bez tego głównego wejścia, ale zacznę. Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku z garażu. Kończymy projekt M3. Ludzi jest tutaj bardzo dużo, jak widzicie. Hałas, czyli naturalne dźwięki w garażu przedstawię. Czy też, no, cześć Carlos. Cześć Carlos. Remek, nasz nowy kolega, to znaczy nowy tutaj na wizji, a tak naprawdę znamy się od dobrych kilku lat, czasami wspólnie jeździmy. Młody chłopak Kuba, który zdaje się studiuje na Politechnice, tak? Tak, dokładnie. Tak jest, przepraszam. Danusia, Maczeta i Adi. Ale ja bym chciał jeszcze na samym początku powiedzieć, że jakiś gościu posłał mi na Messengerze prawdopodobnie o wiadomość o jego waga i jakieś sprężyny do motocykla, tylko jest taki informatyk, że chciał, żeby mu odpisać i nie wiem, gdzie on mi zniknął. Znaczy prosisz go, żeby jeszcze raz napisał, żeby jeszcze tak? raz, że to nie z mojej jakiś tam braku kultury nie odpisał, tylko po prostu wiesz, jakich jest. No i pierwsze pytanie, słuchajcie, przechodzę do pierwszego pytania. Enduro Bolesławu, przepraszam, do Karego ma pytanie. Kary, jak Ci się jeździło na becie? Jakie są plusy, minusy i jak z częściami? Jak z częściami to rozumiem, jak z dostępem? Bez żadnego problemu, jeżeli chodzi o dostęp do części. Zazwyczaj to robiłem mailem, wysyłałem maila i wtedy miałem pewność, że te części do mnie dotrą, także maksymalnie tam 4-5 dni. Jeżeli czegoś nie było, no to też informowali mnie o tym, że nie ma tych części, także z tym nie było problemu. Dużo wiem, że pisali o tych problemach z częściami, ale mnie to jakby nie dosięgnęło. Plus bardzo dobry silnik, czyli ten silnik z bardzo takim mocnym dołem, porównywalny do 350 w 400. Spokojny dół, Taki liniowy. że do takich Dobrze oddaje riderów, moc. którzy zaczynają, to naprawdę to jest jeden z lepszych silników dwusuwowych, bo troszkę nowe są ostrzejsze. Słuchajcie, trzeba tutaj powiedzieć, i to nie jest kryptoreklama, tylko mówimy to, co się dzieje na rynku polskim, na polskim rynku enduro. Rozumiem to pytanie tego chłopaka, jak z częściami. Od jakiegoś czasu, dosyć z przytupem i mocno, Beta Motor Polska, tak się to nazywa, tak? No głośno, bo na targach i tak dalej, także myślę, że chyba z częściami nie jest źle, ale trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że główny importer na Polskę jest mocny finansowo i... Sklepów też było więcej tej bety na rynku, także każdy sklep może... Ja miałem 17 rocznik, czyli ona troszeczkę była z tym widelcem bardziej czoperowatym, więc ona się troszeczkę gorzej prowadziła. Wiem, że te nowsze modele już są poprawione, czyli ten konwóz kierany jest zmieniony, jest bardziej zwrotna. To tyle, ja bardzo mile wspominam ten motocykl i uważam, że to jest bardzo dobry. Ja chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że my tutaj dzisiaj składamy i dlatego nas jest tak dużo. Trochę nam wstyd, że ten motocykl z projektu M3 tak długo jest u nas w garażu, ale nie mieliśmy czasu. Prawda jest taka, że nie mieliśmy czasu się tym zająć, było dużo prywatnych swoich, każdy miał obowiązków, jak również innych, o których dzisiaj nie chciałbym mówić. Adi, skąd macie tyle kasy? Co to znaczy? Skąd ma... Spokój stawczyczki. A no tak, no. To było powiedziane. No właśnie, no. Znaczy, też my zaczynali, też my kupowali jakieś tam buty użytki czy cokolwiek. Każdy mógł początki swoje, nie? Jak to się go nie pamiętał, jak cielęciem był i każdy zaczynał od podstaw, nie? Od jakiegoś tam słabszego motora. No, kiedy się kiedyś zastanowił, jak też tak może być, że ktoś przychodzi do sklepu, do tyle tysięcy na takie nowe rzeczy, to się to kupia gdzieś taniej. A niestety taka magia przyszła, że my też kupujemy nowe i oczarowanie kupujemy tyle rzeczy, że jeszcze pół motora w przesadnie, tak, no ale dużo kasy wyładujemy na jakieś dodatki, duperele, to sobie człowiek nie zastanawia, nie? A Tak. do swojego auta osobowego, jak ma kupić opona, to płaci o 50 zł, a taką opona w góry bierze, wyjeździ, no i nie ma mu żol, nie? Czy ty kupiłbyś motocykl na ratę? Używany motocykl na ratę, czy byś kupił? No raczej nie. Ale czemu nie? Bo to tak syrena wtedy. To już bym wolał na pewno nowy kupić. Nie? Nowy kupił. Stary? Starego motocykla na radę nie kupił, dlatego że no, w całej tej mojej karierze motocyklowej przechodziłem mnóstwo motocykli, od zwykłych jakichś tam crossówek do już porządnych endurówek. Były używane do, nie wiem, dopiero od 5 lat jeżdżę na nowych motocyklach i było tak, kupisz na raty, wiążesz, bo to jest wiążące, czyli wiążesz się z bankiem, dajmy na to na 2 lata, a okazuje się po pół roku, że motocykl po prostu
no nie wytrzyma tego, no. I co wtedy zrobić? To jest podstawa taka, jak Cię nie stać na ten motor kupić, to na pewno Cię nie stać, żeby te raty płacić. Będziesz stał tym motorem na niego To patrzył. jest- No Bo jeszcze Ale- dodatkowo jeszcze jedno jest drugim obsługa tego związane. motocykla. Nie, Tak, To mój kosztuje. tata się śmiał, że syrena była. Do syreny jak kupił, dostał rower, nie? Bo na raty. No i ostatnio rata jechał spłacać ją na rowerze, bo syreny już nie było. Także tu jest podobne tym, no jest to taki sport, niestety nie ma się co czarować, że obuwie, tu jakiś kas, tu okulary. Niestety trzeba na to zarobić, a jak się na to nie zarobi, nie jest to przykre, no to w tym momencie trzeba to odpuszczać. Tak naprawdę potem się robią 2 raty. No. Bo za motor i jeszcze za używanie. Carlos, jakbyś wziął kamerę, zobacz, tak filmujesz jak tutaj, coś opowiedział o tym motocyklu, na przemian z Karem. Kary, chodźcie tutaj, bardzo Cię proszę. Jakbyście opowiedzieli, co tutaj będziemy, czy co musieliśmy wymienić i tak dalej, bo później już przy samym wręczeniu nie będziemy tego robić, bo nie ma co ukrywać, nie mamy serca już do M3. No ja nie mam serca, ze względu na ten kwas, te 600 ileś wiecie, skwaszonych min i jeden szczęśliwy. Proszę, filmuj i opowiadaj, tylko mnie nie filmuj. To tylko ponieważ... już mogę? Carlos filmuje. Jeżeli chodzi o silnik, kajdanka chwilkę. Silnik został rozebrany. Sprawdzony został korbowód. Okazało się, że tutaj jest korbowód wrzucony tuningowy Pankla, czyli bardzo dobry korbowód. Tłok był Pankla i korbowód był Pankla. Po sprawdzaniu tego korbowodu okazało się, że on nie ma luzów, praktycznie tutaj jest przejechane około 100 godzin, nie pamiętam dokładnie ile. Został wymieniony tylko i wyłącznie tłok. Więc został założony nowy tłok. Łańcuch. Zawiasy. Zawieszenie, ale to wiesz jak opowiem. Ja opowiem o tym silniku. Więc i łańcuszek rozrządu został ten sam co był, został tylko i wyłącznie, potrzeba była wymiany tłoka, reszty nie trzeba było po prostu ruszać, bo to były części bardzo, bardzo wysokiej jakości wrzucone. Niezużyte. Niezużyte, tak. Nie powiedzieć, że motor w dobrym stanie. Tak. Zawias Silnik. wysłali my do... Inox robił Przemek z Rybnika, firma Inox, która też przekuwa wały i No właśnie, tu trzeba powiedzieć o tych firmach i osobach, które nam się dołożyły do tego wszystkiego. Czyli mógłbyś powtórzyć jeszcze raz? Przemek firma Inox, która przekuwa wały i też robi kapitalne remonty silnika. Tak jest, Przemek no. zrobił to gratisowo zupełnie. Poskładał silnik, sprawdził go. Znaczy sprawdził i poskładał. Leszek Drogosz, tak? Tak, Zawieszeni przód, tył. Możesz coś powiedzieć tutaj o tym zawiasie? No Proszę, to jest trzymaj kamerę. dwukomorówka, A filmuj słynny się. zawias, bardzo dobry zawias. Na nim się niejedna firma wzorowała, jako Dalsogio podobnie zrobiło, SXS, potem był poprawiony taki zrobiony i dużo ludzi ten zawias kupuje i przerabia też pod enduro, hard enduro. Bardzo fajny zawias. No z tyłu tu jest PDS. Co tam zrobił, to nie wnikam w szczegóły, bo nie rozmawiał z nim na ten temat, także nie wyda się tu wymądrzał w tym momencie. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos, słuchajcie, no musimy o tym powiedzieć, jak dostajemy pieniądze, to trzeba wspomnieć o tych ludziach, którzy się do tego wszystkiego dołożyli. Opony nam, gdzie jest ta naklejka, nie widzę jej, opony nam zasponsorował taki nowy biznes. Chłopak również jeździ motocyklem, gdzieś w okolicach Gdańska, to jest nowy jego biznes, opony-enduro.pl, sprzedaje opony, czy dobre, czy niedobre, czy ceny są niskie, czy wysokie, nie wiem tego, nie mnie oceniasz, w każdym razie dołożył się nasz kolega Sebastian Krywult, a popularnie zwany, tak, ja widzę, że tam się odbijam, kto tam jest? Nikt, tylko mówię, że nie. Tak, nie zasłonięte są, ale ja stoję za kamerą, także jest ok. Bastek, oprócz tych części, które ja przywiozłem, Kary, a mógłbyś wspomnieć o nich, jakie to części? Napęd cały, Tak, czyli przednia tylna zębatka. tak. Co to jeszcze było z tego? Aha, ślizgi, Tak. czyli dolne prowadzenie zębatki na wahaczu. Jak również Bastek, a właściwie jego tata, pan Krywult. O, Każdy. taką bluzę, mógłbyś ją pokazać? Taką bluzę z firmy Auner nam przekazał dla chłopaka, który będzie jeździł tym motocyklem, czyli no dla... O Jezus Maria, zapomniałem imienia. Jak mu było? Jak mu było? Ten, co wygrał. Ja już mam. No trzeba w telefonie zobaczyć. To najwyżej się wytnie, ale tak naprawdę nie wytniemy do tego. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, znaczy nie jedno pytanie, a widz pyta. Adi, jak my podchodzimy
Ja co prawda tego nie rozumiem, poza mną, tak? No, rozumiem, że... Konrad, tak. Konrad jest właścicielem i zaraz wrócimy o tym motocyklu, jeszcze coś wam chciałem opowiedzieć. Jak my podchodzimy do tego, że jesteśmy coraz bardziej znani? Czy wam to przeszkadza, przepraszam, czy wam to pomaga? Pomaga. Pieczarce pomaga. Na zawodach pomaga. Więc jeżeli jest kratka, jeżeli jest że mało logo, rozpoznają, kto jest kto. no właśnie, jeżeli jest kratka, jeżeli jest logo, to no teraz mieliśmy na ISC taki przypadek, że kolega dość solidnie się zakopał. My z Adikiem biegliśmy mu pomóc, ale nie zdążyliśmy, bo już chłopaki go wyciągnęli. Poświęcenie, potem w błocie, no i co? blask wytargał pieczarkę. Tak, ale tak. I pieczarka mu piwo wisi. Ale pieczarka mu obiecał Passata Ale to wtedy pomaga. Nie, no słuchajcie, podchodzimy do tego, moim zdaniem, no przecież obserwuję was i wiem, jak ja się osobiście sam zachowuję, w sposób naturalny i normalny. To jest przyjemne nam, wszystkim, sympatyczne, jak ktoś, no nie wiem, podbije do nas, przywita się, słuchajcie, i to jest miłe. Fajną robotę robicie, róbcie coś takiego dalej. Ostatnio chłopak w Carrefourze, który wykładał towar, odwrócił się, znaczy ja tylko jakąś wodę kupowałem, podszedł do mnie, maczeta, no cześć, chciał porozmawiać, chciał jakieś tam informacje się dowiedzieć więcej o nas, więc wszystko mu powiedziałem. Jeżeli nie rozpoznawał, jak się odezwie, to zaraz wszyscy wiedzą. Autografów nie rozsyłamy, aczkolwiek proszeni czasami jesteśmy o to. Ja czuję się bardzo zażenowany i nie chcę tego robić na przykład. No. Taki jest mój punkt widzenia. Oczywiście należy tutaj wspomnieć o firmie, która okleiła te plastiki. Tu gdzieś mamy logotyp, proszę, Motostickers. Jest to o tyle ciekawy chłopak, że już za niedługo, słuchajcie, prosiłem go, żeby przygotował, tak, zapowiadam, żeby przygotował okleinę typu 9.6 Enduro dla motocykli typu, znaczy o marce Gaz, Beta, Sherco, Yamaha i zdaje się Honda. Ja to wszystko znowu roześlę wam za darmo, mówię o projekcie. Roześlemy za darmo, nie mówię tutaj o okleinie. No, za darmo. Jak ktoś chce, może jeździć w naszych barwach, przysłowiowych naszych barwach z naszymi projektami. My to tylko rozpowszechniamy, czy przekazujemy dalej, nie zarabiamy na tym. Gdzie jest plastron z tego motocykla? Bo jeszcze chciałem o tym powiedzieć. A bardzo bym cię prosił, a Karol, jakbyś przeczytał pytania. Tam są pytania, czy tam jest... Jeszcze są jakieś pytania. Mógłbyś przyłożyć, Kubuś? Ja jeszcze raz spróbuję... Niech on wyostrzy. O, teraz wyostrzy. Ja jeszcze raz spróbuję wam powiedzieć, dlaczego ten motocykl, albo przypomnieć, wybraliśmy. To jest taki chłopak tutaj, tu jest jego nazwisko, Oskar Osika, były mechanik pana Tadeusza Błażusiaka, ponieważ ten motocykl kiedyś był użytkowany przez tatka, na plastronie jego numer, hashtag jego inicjały oraz jego autograf. Oryginalny autograf, co wcale nie znaczy, że on się podpisał na tym plastronie, to jest tak zwane, o Jezus Maria, faksymile, tak jest. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ten motocykl. Plastiki, jak widzicie, są z firmy Polisport. To też trzeba wspomnieć. Ja wiem, że to jest może trochę nudne, bo tylko wymieniamy sponsorów, ale... Tak, no ale trzeba. Jak również 2 osoby anonimowe, które wpłaciły 2 razy po 500 złotych. Kierownica była, czy kierownicę ktoś nam tutaj dorzucił? Oleg Motocykle. Olej. No. Na razie cześć wam było. Dobra, to my kończymy. Carlos, czekaj, no to trzymaj się kciuki, bo my już kończymy ten film. Dalej nie będziemy przedłużać. Następny film z garażu to będzie o tym, jak oddajemy ten motocykl. A ja jak się zepnę, to może nagram znowu taki kolejny monolog, zapowiedzi duszpasterskie, czy zapowiedzi sobotnie. Kuba, chodź tutaj do środka, żeby was było widać, ja wyjdę trochę dalej. Kciuki do góry, zmęczeni jesteśmy. No, już trochę Bardzo. Trzymajcie się. Hej, na smutnego dzisiaj.